Lekcja 1. Czy mogę dziś wcześnie wyjść z pracy? Czy mogę dziś wcześnie wyjść z pracy? Dlaczego chcesz wyjechać wcześniej? Dziś po południu mam wizytę u lekarza. Czy to pilne? Tak, to ważne dla mojego zdrowia. Ok, rozumiem. Skończyłeś swoje zadania na ten dzień. Tak, skończyłem wszystko. Świetnie. Wtedy możesz wyjść wcześnie. Dziękuję. Doceniam to. Nie ma problemu. Zadbaj o siebie. Będę. Do zobaczenia jutro. Lekcja 2. Czy mogę korzystać z drukarki w naszym biurze? Czy mogę korzystać z drukarki w naszym biurze? Co musisz wydrukować? Mam ważny dokument. Czy to pilne? Tak, potrzebuję go na spotkanie. Dobra, śmiało i użyj drukarki. Dziękuję. Doceniam to. Nie ma problemu. Pamiętaj tylko, aby uzupełnić papier, jeśli ci się skończy. Oczywiście, upewnię się, że to zrobię. Dobrze. Daj mi znać, jeśli potrzebujesz pomocy. Zrobię. Jeszcze raz dziękuję. Jesteś mile widziany. Lekcja 3. Czy możesz polecić dobry plan ubezpieczenia podróżnego? Czy możesz polecić dobry plan ubezpieczenia podróżnego? Jasne. Jakiego rodzaju ubezpieczenia potrzebujesz? Wybieram się w podróż za granicę i chcę kompleksowego zasięgu. Jak długo będziesz podróżować? 2 tygodnie. Ok. Proponuję zajrzeć do ubezpieczenia podróżnego XYZ. Oferują kompleksowe plany podróży międzynarodowych. Czy są niezawodne? Tak, mają dobrą reputację i pozytywne recenzje. Co obejmuje ich zasięg? Obejmuje koszty leczenia, odwołanie lub przerwanie podróży, utratę bagażu i pomoc w nagłych wypadkach. To brzmi świetnie. Ile to kosztuje? To zależy od zasięgu i miejsca docelowego. Możesz uzyskać wycenę online. W porządku. Sprawdzę je. Dziękujemy za rekomendacje. Zapraszamy. Życzymy bezpiecznej i przyjemnej podróży. Dziękuję. Lekcja 4. Czy mogę od czasu do czasu pracować w domu? Czy mogę od czasu do czasu pracować w domu? Jaki jest powód, dla którego chcesz pracować w domu? Uważam to za wygodniejsze i bardziej produktywne. Jak często chcesz pracować w domu? Może raz lub 2 razy w tygodniu. Rozmawiałeś o tym z naszym menedżerem. Jeszcze nie. Chciałem najpierw poznać Twoją opinię. Myślę, że warto porozmawiać z naszym menedżerem. Myślisz, że byliby otwarci na ten pomysł? To zależy od charakteru Twojej pracy i polityki firmy. Zaplanuję spotkanie, aby omówić to z naszym menedżerem. To brzmi jak dobry plan. Powodzenia! Dziękujemy za wkład. Doceniam to. Nie ma problemu. Daj mi znać, jak to idzie. Zrobię. Jeszcze raz dziękuję. Jesteś mile widziany. Lekcja 5. Czy mogę zabrać swojego zwierzaka do samolotu? Czy mogę zabrać zwierzaka do samolotu? To zależy od polityki linii lotniczej. Czy wiesz,
Czy zezwalają na zwierzęta? Niektóre linie lotnicze to robią, ale istnieją ograniczenia. Jakie ograniczenia? Zwykle zwierzęta muszą znajdować się w nosidełku i spełniać limity wielkości i wagi. Czy jest dodatkowa opłata? Tak, zazwyczaj jest opłata za przywiezienie zwierzaka. Czy mogę zabrać zwierzaka do domku? To zależy od wielkości Twojego zwierzaka i zasad linii lotniczych. Co jeśli mój zwierzak jest zbyt duży dla kabiny? W takim przypadku mogą być konieczne podróżowanie w ładowni. Czy zwierzęta mogą bezpiecznie podróżować w ładowni? Linie lotnicze podejmują środki ostrożności, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, ale wiąże się z tym ryzyko. Skontaktuję się z linią lotniczą przed zrobieniem jakichkolwiek planów. To dobry pomysł. Upewnij się, że zebrałeś wszystkie niezbędne informacje. Dziękujemy za pomoc i radę. Jesteś mile widziany. Daj mi znać, jeśli masz jakieś inne pytania. Zrobię. Jeszcze raz dziękuję. Nie ma problemu. Lekcja 6. Czy mogę wyłączyć światła podczas wychodzenia z biura? Czy mogę wyłączyć światła podczas wychodzenia z biura? Czy są jeszcze inni ludzie pracujący? Nie, wszyscy odeszli. W takim razie dobrze jest wyłączyć światła. Czy powinienem wyłączyć wszystkie światła, czy tylko w naszej okolicy? Tylko w naszej okolicy wystarczy. Czy jest jakiś konkretny przełącznik, którego powinienem użyć? Główny przełącznik w pobliżu wyjścia powinien załatwić sprawę. A co ze światłami korytarza? Zostaw je włączone dla bezpieczeństwa. Mam to. Upewnię się, że wyłączyłem oświetlenie w okolicy. Świetnie. Dziękuję za uważanie na oszczędzanie energii. Jesteś mile widziany. Ważne jest, aby oszczędzać energię elektryczną. Absolutnie. Miłego wieczoru. Ty też. Lekcja 7. Czy możesz zaproponować sposoby oszczędzania energii w domu? Czy możesz zaproponować sposoby oszczędzania energii w domu? Pewnie. Oto kilka pomysłów. Proszę, śmiało. Wyłącz światła, gdy nie są używane. A co z używaniem energooszczędnych żarówek? Tak, to też dobry pomysł. Jakieś wskazówki dotyczące obniżenia kosztów ogrzewania i chłodzenia? Użyj programowalnego termostatu i zaizoluj swój dom. A co z urządzeniami? Jakieś sugestie? Wybierz energooszczędne urządzenia i odłącz elektronikę, gdy nie są używane. Jakieś inne wskazówki, którymi możesz się podzielić? Używaj naturalnego światła w ciągu dnia i prać ubrania w zimnej wodzie. To świetne sugestie. Dziękujemy. Jesteś mile widziany. Małe zmiany mogą mieć wielką różnicę. Od razu zacznę wdrażać te wskazówki. To jest doskonałe. Powodzenia w wysiłkach oszczędzania energii. Dziękuję, Anna. Miłego dnia. Ty też, John. Lekcja 8. Czy mogę użyć samochodu służbowego do osobistej sprawy? Czy mogę użyć samochodu służbowego do osobistej sprawy? Jakiego rodzaju osobistego zadania potrzebujesz do wykonania? Muszę odebrać jakieś artykuły spożywcze. Czy to nagły wypadek, czy może poczekać? Może poczekać, ale wygodnie byłoby korzystać z samochodu służbowego.
Czy sprawdziłeś politykę firmy dotyczącą osobistego użytkowania samochodu? Jeszcze nie. Chciałem najpierw poznać Twoją opinię. Myślę, że najlepiej jest przestrzegać zasad i używać samochodu wyłącznie do celów biznesowych. Rozumiem. Zrobię alternatywne ustalenia. To dobry pomysł. Ważne jest przestrzeganie zasad firmy. Dzięki za wskazówki. Nie ma problemu. Daj znać, jeśli potrzebujesz pomocy. Zrobię. Jeszcze raz dziękuję. Jesteś mile widziany. Lekcja 9. Czy mogę podróżować do innego kraju bez znajomości języka? Czy mogę podróżować do innego kraju bez znajomości języka? To może być trudne, ale jest możliwe. Jak trudno byłoby się komunikować? To zależy od kraju i dostępności osób mówiących po angielsku. Czy powinienem nauczyć się kilku podstawowych zwrotów przed podróżą? Tak, nauka kilku kluczowych fraz może być pomocna. Co jeśli się zgubię lub potrzebuję pomocy? Możesz korzystać z aplikacji tłumaczeniowych lub poprosić o pomoc mieszkańców lub centrów informacji turystycznej. Czy to ograniczy moje doświadczenia, jeśli nie mówię w tym języku? Może to ograniczyć niektóre interakcje, ale nadal istnieje wiele sposobów na cieszenie się podróżą. Jakieś inne wskazówki dotyczące podróży po obcym kraju? Zbadaj lokalne zwyczaje i szanuj kulturę. To dobra rada. Będę o tym pamiętać. Wspaniałej podróży i skorzystaj z przygody. Dziękuję, Anna. Doceniam Twoją radę. Jesteś mile widziany. Bezpieczne podróże. Lekcja 10. Czy mogę zabrać rower do biura? Czy mogę zabrać rower do biura? Czy istnieje wyznaczona strefa dla rowerów? Tak, przed budynkiem biurowym jest stojak na rowery. Czy sprawdziłeś politykę biura dotyczącą przywozu rowerów? Jeszcze nie. Chciałem najpierw poznać Twoją opinię. Myślę, że jest to dozwolone, o ile nie powoduje żadnych niedogodności lub problemów z bezpieczeństwem. Upewnię się, że zamknę go bezpiecznie. To ważne, aby zapobiec kradzieży. Pamiętaj tylko o innych korzystających ze stojaka rowerowego. Absolutnie. Będę rozważny. Dziękujemy za wkład. Jesteś mile widziany. Ciesz się dojazdami rowerowymi. Dzięki, Anna. To świetny sposób na pozostanie aktywnym. Zgadzam się. Życzymy produktywnego dnia. Ty też. Lekcja 11. Czy mogę zameldować się online na mój lot? Czy mogę zameldować się online na mój lot? Tak, większość linii lotniczych oferuje odprawę online. Kiedy mogę się zameldować online? Zazwyczaj można się zameldować na 24 godziny przed lotem. Czy muszę wydrukować kartę pokładową? Niekoniecznie. Często możesz wyświetlać kopię cyfrową w telefonie. Czy są jakieś zalety zameldowania online? Pozwala to zaoszczędzić czas na lotnisku i umożliwić wcześniejszy wybór miejsca. Czy mogę się zameldować online, jeśli mam bagaż do odprawy? Tak, zazwyczaj możesz zameldować się online, nawet jeśli masz bagaż rejestrowany. Czy konieczne jest wcześniejsze przybycie na lotnisko, jeśli zameldowałem się online? Nadal zaleca się wcześniejsze przybycie, aby dać czas na bezpieczeństwo i inne procedury. W porządku.
Zamelduję się online na mój lot. To dobry pomysł. Życzymy płynnej podróży. Dziękuję, Anna. Doceniam Twoją pomoc. Nie ma problemu. Bezpieczne podróże. Lekcja 12. Czy możesz polecić dobry system bezpieczeństwa w domu? Czy możesz polecić dobry system bezpieczeństwa w domu? Pewnie. Szukasz konkretnego typu systemu zabezpieczeń. Chcę czegoś niezawodnego i łatwego w użyciu. Czy zastanawiałeś się nad bezprzewodowym systemem bezpieczeństwa? To brzmi wygodnie. Czy są jakieś konkretne marki, które polecasz? ADT i Ring to popularne i zaufane marki. Jakich funkcji powinienem szukać w systemie bezpieczeństwa domu? Poszukaj funkcji, takich jak czujniki ruchu, nadzór wideo i zdalny dostęp. Co powiesz na profesjonalne usługi monitorowania? Jest to dobra opcja dla dodatkowego spokoju ducha, ale wiąże się z miesięczną opłatą. A co z instalacją? Czy mogę to zrobić sam? Wiele systemów bezprzewodowych jest przeznaczonych do samodzielnej instalacji. To świetnie. Przyjrzę się systemom ADT i Ring. Dziękujemy za rekomendacje. Zapraszamy. Bądź bezpieczny i bezpieczny. Dziękuję, Anna. Miłego dnia. Ty też, John. Lekcja 13. Czy mogę zabrać własny lunch do biura? Czy mogę zabrać własny lunch do biura? Tak, możesz przynieść własny lunch. Czy istnieje wyznaczone miejsce do jedzenia? Mamy pokój wypoczynkowy, w którym możesz zjeść lunch. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące rodzajów żywności, którą mogę przynieść? Najlepiej unikać silnie pachnących potraw z uwagi na innych. Czy powinienem przynieść własne naczynia i pojemniki? Tak, dobrym pomysłem jest przyniesienie własnych naczyń i pojemników wielokrotnego użytku. Czy mogę używać lodówki biurowej do przechowywania mojego lunchu? Tak, możesz użyć lodówki, ale pamiętaj, aby oznaczyć swoje jedzenie. A co z podgrzewaniem mojego lunchu w biurze? Mamy kuchenkę mikrofalową dostępną dla każdego. To wygodne. Dziękuję za informacje. Jesteś mile widziany. Ciesz się domowym lunchem. Dzięki, Anna. Jest zdrowszy i opłacalny. Zgadzam się. Życzymy produktywnego dnia. Ty też. Lekcja 14. Czy możesz zarezerwować dla mnie lot? Możesz zarezerwować dla mnie lot. Nie, nie mogę rezerwować lotów bezpośrednio. Czy możesz mi pomóc znaleźć opcję lotu? Tak, mogę ci w tym pomóc. Jakich informacji ode mnie potrzebujesz? Będę potrzebował Twoich lotnisk odlotu i docelowego, dat podróży i wszelkich konkretnych preferencji. Chcę polecieć z Nowego Jorku do Los Angeles w przyszłym tygodniu. W porządku. Poszukam lotów odlatujących z Nowego Jorku do Los Angeles w przyszłym tygodniu. Czy są jakieś konkretne linie lotnicze, które polecasz? To zależy od Twoich preferencji i budżetu. Mogę podać kilka popularnych opcji. To byłoby pomocne. Dziękuję za pomoc. Jesteś mile widziany. Pozwól, że znajdę dla Ciebie najlepsze opcje lotu. Nie spiesz się. Doceniam Twoją pomoc.
Wkrótce skontaktuję się z opcjami. Lekcja 15. Czy mogę pomalować ściany mojego mieszkania? Czy mogę pomalować ściany mojego mieszkania? To zależy od umowy najmu. Czy istnieje konkretna polityka dotycząca malarstwa? Niektórzy właściciele zezwalają na to za zgodą, podczas gdy inni nie. Czy powinienem poprosić właściciela o pozwolenie? Tak, najlepiej skonsultować się z właścicielem przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Co jeśli chcę spersonalizować swoją przestrzeń? Możesz rozważyć opcje tymczasowe, takie jak wyjmowana tapeta lub naklejki ścienne. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące kolorów lub wykończeń? Niektórzy właściciele mogą mieć preferencje lub ograniczenia, dlatego ważne jest, aby wyjaśnić. Czy będę musiał przemalować przed wyprowadzką? W wielu przypadkach może być wymagane przywrócenie ścian do ich pierwotnego koloru. To ma sens. Skontaktuję się z właścicielem po wyjaśnienie. To dobry pomysł. Zawsze najlepiej jest mieć jasną komunikację. Dziękuję za radę. Anna. Jesteś mile widziany. Mam nadzieję, że twoje mieszkanie poczuje się jak w domu. Ja też. Miłego dnia. Ty też, John. Lekcja 16. Czy mogę mieć małą roślinę doniczkową na biurku? Czy mogę mieć małą roślinę doniczkową na moim biurku? To zależy od polityki biura dotyczącej przedmiotów osobistych. Czy istnieje konkretna zasada dotycząca roślin? Niektóre biura zezwalają na to, podczas gdy inne mogą mieć ograniczenia. Czy powinienem poprosić mojego przełożonego o pozwolenie? Tak, najlepiej skonsultować się z przełożonym lub działem HR. Czy posiadanie rośliny przy moim biurku ma jakieś korzyści? Rośliny mogą poprawić jakość powietrza i stworzyć przyjemniejsze środowisko pracy. Co jeśli nie mam zielonego kciuka? Istnieją rośliny łatwe w utrzymaniu, które są łatwe w pielęgnacji, takie jak sukulenty. Czy będę odpowiedzialny za podlewanie i utrzymanie rośliny? Tak, twoim obowiązkiem będzie dbanie o roślinę. Czy mogę wybrać jakąkolwiek roślinę na moje biurko? Najlepiej wybrać roślinę odpowiednią do środowisk wewnętrznych. Poproszę mojego przełożonego o pozwolenie i wybiorę instalację łatwą w utrzymaniu. To brzmi jak dobry plan. Ciesz się zielenią przy biurku. Dziękuję, Anna. Doceniam Twoją radę. Jesteś mile widziany. Życzymy produktywnego dnia. Ty też. Lekcja 17. Czy mogę użyć VPN do zabezpieczenia mojej sieci domowej? Czy mogę użyć VPN do zabezpieczenia mojej sieci domowej? Tak, korzystanie z VPN może zwiększyć bezpieczeństwo twojej sieci domowej. Jak działa VPN? VPN szyfruje twoje połączenie internetowe, czyniąc je bezpieczniejszym i bardziej prywatnym. Czy mogę korzystać z jakiejkolwiek usługi VPN? Ważne jest, aby wybrać renomowanego dostawcę VPN dla lepszego bezpieczeństwa. Czy korzystanie z VPN spowolni prędkość mojego internetu? Może to nieznacznie zmniejszyć prędkość internetu, ale zależy to od VPN i połączenia. Czy są jakieś konkretne ustawienia, które muszę skonfigurować? Musisz zainstalować oprogramowanie aplikację VPN i postępować zgodnie z instrukcjami konfiguracji. Czy mogę korzystać z VPN na wszystkich moich urządzeniach? Większość dostawców VPN oferuje aplikacje kompatybilne z różnymi urządzeniami.
Czy VPN chroni wszystkie moje działania online? VPN może szyfrować ruch internetowy, zapewniając ochronę większości działań online. Czy są jakieś wady korzystania z VPN? Niektóre witryny lub usługi mogą blokować połączenia VPN i mogą wiązać się z kosztami subskrypcji. Przyjrzę się renomowanym dostawcom VPN dla mojej sieci domowej. To dobry pomysł. Bądź bezpieczny i bezpieczny. Dziękuję, Anna. Doceniam Twoje wskazówki. Jesteś mile widziany. Miłego dnia. Ty też. Lekcja 18. Czy mogę zostawić mój laptop ładowany na noc? Czy mogę zostawić mój laptop ładowany na noc? Ogólnie rzecz biorąc, bezpiecznie jest pozostawić laptopa ładowany na noc. Czy wiąże się z tym jakiekolwiek ryzyko? Istnieje minimalne ryzyko przeładowania, ale większość laptopów ma wbudowane zabezpieczenia. Czy pozostawienie go podłączonego może wpłynąć na żywotność baterii? Ciągłe ładowanie może nieznacznie skrócić ogólną żywotność baterii. Czy powinienem odłączyć go po pełnym naładowaniu? Zaleca się odłączenie go, gdy osiągnie 100%, aby zapobiec przeładowaniu. Czy mogę używać laptopa, gdy jest podłączony? Tak, możesz używać laptopa podczas ładowania bez żadnych problemów. Czy lepiej jest używać ochrony przeciwprzepięciowej? Korzystanie z ochrony przeciwprzepięciowej może zapewnić dodatkową ochronę laptopa. Co zrobić, jeśli będę musiał zostawić ładowanie na dłuższy czas? Jeśli chcesz pozostawić ładowany przez długi czas, okresowo odłączaj i rozładowuj akumulator. Będę uważał na to, jak ładuję laptopa. Dziękuję za radę. Jesteś mile widziany. Zadbaj o swój laptop i ciesz się nim. Dzięki, Anna. Miłego dnia. Lekcja 19. Czy mogę bezpiecznie korzystać z publicznej sieci Wi-Fi? Czy mogę bezpiecznie korzystać z publicznej sieci Wi-Fi? Publiczne sieci Wi-Fi mogą być ryzykowne, ale istnieją środki ostrożności, które możesz podjąć. Jakie są zagrożenia związane z korzystaniem z publicznej sieci Wi-Fi? Hakerzy mogą potencjalnie przechwycić Twoje dane i uzyskać dostęp do poufnych informacji. Jak mogę chronić moje dane w publicznej sieci Wi-Fi? Korzystanie z wirtualnej sieci prywatnej, VPN, może zaszyfrować połączenie i zwiększyć bezpieczeństwo. Czy są jakieś inne środki ostrożności, które powinienem podjąć? Unikaj dostępu do poufnych informacji lub dokonywania transakcji finansowych za pośrednictwem publicznej sieci Wi-Fi. Czy mogę zaufać wszystkim publicznym sieciom Wi-Fi? Najlepiej korzystać z zaufanych sieci renomowanych placówek. Co jeśli nie mam dostępu do VPN? Możesz rozważyć użycie danych mobilnych lub osobistego hotspotu w celu zapewnienia bezpieczniejszego połączenia. Czy są jakieś oznaki niebezpiecznej sieci Wi-Fi? Jeśli nazwa sieci wygląda podejrzanie lub nie ma hasła, najlepiej jej unikać. Będę ostrożny podczas korzystania z publicznej sieci Wi-Fi i rozważę użycie VPN. To mądre podejście. Bądź bezpieczny i chroń swoje dane. Dziękuję, Anna. Doceniam Twoją radę. Jesteś mile widziany. Miłego dnia. Ty też. Lekcja 20. Czy mogę przynieść własny kubek do ekspresu do kawy w biurze? Czy mogę zabrać własny kubek do ekspresu do kawy w biurze? Tak, możesz zabrać ze sobą własny kubek do użytku z ekspresem do kawy w biurze. Czy dozwolony jest określony rozmiar lub rodzaj kubka?
Dopóki mieści się pod ekspresem do kawy, możesz użyć dowolnego kubka, który preferujesz. Czy powinienem sam umyć kubek? Tak, twoim obowiązkiem jest umycie własnego kubka po użyciu. Czy mogę używać zmywarki biurowej do mojego kubka? Niektóre biura mają zmywarkę do kubków, ale najlepiej skonsultować się ze współpracownikami lub wytycznymi biurowymi. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące używania osobistych kubków? Ważne jest, aby być rozważnym i nie używać kubków innych ludzi bez pozwolenia. Czy mogę zabrać kubek podróżny z pokrywką? Tak, kubek podróżny z pokrywką może być wygodnym wyborem dla biura. Czy używanie własnego kubka pozwoli zaoszczędzić na papierowych kubkach? Tak, używanie własnego kubka pomaga zmniejszyć ilość odpadów z jednorazowych kubków. To świetnie. Przyniosę mój ulubiony kubek do biura. Ciesz się kawą we własnym kubku. Dodaje osobistego akcentu. Dziękuję, Anna. Doceniam Twoje wsparcie. Jesteś mile widziany. Życzymy produktywnego dnia. Ty też. Lekcja 21. Jaki jest twój ulubiony pokój w twoim domu? Jaki jest Twój ulubiony pokój w Twoim domu? Moim ulubionym pokojem jest salon. Co lubisz w salonie? Lubię jego przytulną atmosferę i wygodne siedzenia. Spędzasz tam dużo czasu. Tak, spędzam dużo czasu relaksując się i oglądając telewizję w salonie. Czy istnieje konkretna funkcja, która czyni go Twoim ulubionym? Duże okna, które wpuszczają naturalne światło, są moją ulubioną funkcją. Czy masz jakieś specjalne dekoracje w salonie? Mam kilka dzieł sztuki i rodzinnych zdjęć wystawionych na ścianach. Czy to miejsce, w którym zabawiasz gości? Tak, w salonie goszczę gości i organizuję spotkania. Jaki jest Twój drugi ulubiony pokój w Twoim domu? Moim drugim ulubionym pokojem jest kuchnia. Co lubisz w kuchni? Lubię gotować i wypróbować nowe przepisy w kuchni. Czy masz jakieś ulubione urządzenia kuchenne? Najbardziej kocham mój blender i ekspres do kawy. Czy jest jakieś konkretne danie, które lubisz gotować w swojej kuchni? Lubię pieczyć domowe ciasteczka w mojej kuchni. Twój salon i kuchnia brzmią cudownie. Dziękuję, John. Jestem wdzięczna za te przestrzenie w moim domu. Miło było poznać swoje ulubione pokoje. Podobnie zawsze ciekawie jest usłyszeć o preferencjach innych osób. Miłego dnia, Anna. Ty też, John. Lekcja 22. Jak się zrelaksować po długim dniu? Jak się odprężysz po długim dniu? Lubię czytać książkę lub oglądać film. Czy masz ulubiony gatunek książek lub filmów? Lubię czytać powieści tajemnicze i oglądać komedie. Jakieś konkretne rekomendacje dotyczące książek lub filmów? Gone Girl to świetny thriller, a The Hangover to zabawny film. A co z innymi sposobami relaksu? Spacer lub ćwiczenie jogi pomaga mi się zrelaksować. Czy masz jakieś hobby, które pomogą ci się zrelaksować? Lubię malować i grać na pianinie jako hobby. Czy jest jakiś konkretny obraz lub piosenka, którą lubisz? Lubię malować pejzaże i grać na pianinie muzykę klasyczną.
To brzmi spokojnie. Jakieś inne sposoby odpoczynku? Słuchanie uspokajającej muzyki lub wzięcie ciepłej kąpieli również pomaga mi się zrelaksować. To świetne sugestie. Ja też je wypróbuję. Mam nadzieję, że będą dla Ciebie dobrze działać. Relaks jest ważny. Dziękuję, Anna. Doceniam Twoją radę. Jesteś mile widziany. Miłego wieczoru. Ty też, Anno. Lekcja 23. Czy lubisz organizować spotkania u siebie? Lubisz organizować spotkania u siebie. Tak, uwielbiam mieć przyjaciół na wieczory gier. W jakie gry zazwyczaj grasz? Lubimy grać w gry planszowe i gry karciane, takie jak Uno i Monopoly. Jak często organizujesz te wieczory gier? Staramy się to robić raz lub 2 razy w miesiącu. Czy zapewniasz swoim gościom przekąski lub napoje? Tak, zazwyczaj przygotowuję przekąski i napoje dla wszystkich. Czy istnieje maksymalna liczba gości, których możesz pomdrugeścić? Mamy wystarczająco dużo miejsca dla około 6 do 8 osób. Czy masz ulubioną grę, w którą zawsze grasz? Codename to jeden z naszych ulubionych, w które często gramy. Podoba Ci się proces planowania i przygotowania? Tak, uważam, że fajnie jest planować i przygotowywać się do tych spotkań. Jak stworzyć przyjazną atmosferę? Upewniam się, że przestrzeń jest czysta i przytulna z muzyką w tle. Czy masz jakieś inne zajęcia poza graniem w gry? Czasami oglądamy również filmy lub mamy sesję karaoke. Brzmi jak świetna zabawa. Powinienem kiedyś dołączyć do jednej z Twoich wieczorów gier. To byłoby świetnie. Zawsze zapraszamy do przyłączenia się do nas. Dziękuję, Anna. Doceniam zaproszenie. Jesteś mile widziany. Czekam na to. Miłego dnia. Lekcja 24. Czy ten przepis na ciasto może być prostszy? Czy ten przepis na ciasto może być prostszy? Tak, uprość to, używając mniejszej ilości składników. Jakie składniki można wyeliminować? Możesz spróbować pominąć niepotrzebne aromaty lub dodatki. Czy nadal będzie dobrze smakować z mniejszą ilością składników? Może mieć prostszy profil smakowy, ale nadal może być pyszny. A co z fakturą ciasta? Tekstura może być nieznacznie zmieniona, ale nadal powinna być przyjemna. Czy są jakieś konkretne składniki, które są niezbędne? Podstawowe składniki, takie jak mąka, cukier, jajka i środki zakwaszające są niezbędne. Czy mogę zmniejszyć ilość cukru lub tłuszczu? Możesz eksperymentować z redukcją cukru lub stosując zdrowsze alternatywy. Czy zmieni się czas pieczenia lub temperatura? Najlepiej postępować zgodnie z instrukcjami oryginalnego przepisu dotyczącymi czasu pieczenia i temperatury. Jakieś wskazówki dotyczące uproszczenia kroków przygotowawczych? Możesz szukać alternatywnych metod lub skrótów, jeśli są dostępne. Spróbuję i uproszczę przepis. Dzięki, Anna. Witaj, John. Ciesz się pieczeniem. Miłego dnia. Lekcja 25. Czy możesz uwierzyć, jak szybko leci czas? Czy możesz uwierzyć, jak szybko leci czas? Tak, to niesamowite, jak szybko mija.
Wydaje się, że wczoraj był początek roku. Czas wydaje się przyspieszać wraz z wiekiem. Chciałbym, żebyśmy czasami mogli to spowolnić. Czas niestety na nikogo nie czeka. Ważne jest, aby jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę. Absolutnie. Pielęgnowanie teraźniejszości jest cenne. Czy masz jakieś strategie efektywnego zarządzania czasem? Pomocne może być ustalanie priorytetów zadań i ustalanie celów. Ważne jest również znalezienie równowagi między pracą a wypoczynkiem. Tak, utrzymanie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym ma kluczowe znaczenie. Czas z pewnością przypomina nam, abyśmy doceniali życie. Rzeczywiście, jest to ciągłe przypomnienie ulotnej natury życia. Wykorzystajmy w pełni nasz czas i stwórzmy znaczące wspomnienia. To wspaniały sposób myślenia, John. Dziękuję, Anna. Życzymy produktywnego dnia. Lekcja 26. Czy mógłbyś przekazać wiadomość Johnowi? Czy mógłbyś przekazać wiadomość Johnowi? Jasne, przekażę mu wiadomość. Jakie jest przesłanie? Ktoś zadzwonił i chce z tobą porozmawiać. Czy zostawili nazwisko lub jakieś szczegóły? Nie zostawili nazwiska, ale powiedzieli, że to ważne. Możesz dać im znać, że oddzwonię. Oczywiście, poinformuję ich, że oddzwonisz. Dziękuję, Anna. Doceniam Twoją pomoc. Witaj, John. Chętnie pomożemy. Miłego dnia. Lekcja 27. Jak sprawić, by twoja domowa przestrzeń robocza była wygodna? Jak sprawić, by Twoja domowa przestrzeń robocza była wygodna? Mam krzesło z poduszką i dobre oświetlenie do mojego miejsca pracy. Jakie masz krzesło z poduszką? Mam ergonomiczne krzesło z wyściełaną wyściółką. Czy zapewnia dobre wsparcie dla Twoich pleców? Tak, pomaga utrzymać dobrą postawę i zmniejsza dyskomfort. A co z oświetleniem w Twojej przestrzeni roboczej? Mam lampę biurkową, która zapewnia jasne, regulowane światło. Czy naturalne światło jest dla Ciebie ważne? Tak, staram się ustawić przestrzeń roboczą w pobliżu okna, aby uzyskać naturalne światło. Jakieś inne elementy, które przyczyniają się do Twojego komfortu? Mam małą roślinę i kilka przedmiotów osobistych, aby stworzyć przyjemną atmosferę. Czy masz jakieś wskazówki dotyczące konfigurowania wygodnej przestrzeni roboczej? Nadaj priorytet ergonomii, zapewnij dobre oświetlenie i dodaj osobiste akcenty. Rozważę te wskazówki dotyczące mojej własnej przestrzeni roboczej. Dzięki, Anna. Witaj, John. Mam nadzieję, że pomogą ci stworzyć komfortową przestrzeń. Życzymy produktywnego dnia. Lekcja 28. Jaki jest twój preferowany sposób na rozrywkę w domu? Jaki jest Twój preferowany sposób na rozrywkę w domu? Lubię grać w gry wideo w wolnym czasie. Jaki rodzaj gier wideo lubisz? Lubię różne gatunki, w tym gry akcji, przygodowe i logiczne. Czy masz ulubioną grę? The Legend of Zelda, Breath of the Wild to jeden z moich ulubionych. Czy grasz na konsoli lub komputerze? Wolę grać na konsoli takiej jak Nintendo Switch. Jak często grasz w gry wideo? Gram kilka razy w tygodniu, zwykle wieczorami lub w weekendy. Jakieś inne sposoby na rozrywkę w domu?
Lubię też czytać książki i oglądać filmy lub programy telewizyjne. Czy masz jakieś ulubione gatunki książek lub filmów? Lubię książki fantasy i tajemnicze. I lubię oglądać filmy science fiction i komediowe. Wygląda na to, że masz dobrą mieszankę hobby. Tak, lubię mieć różne zajęcia, aby zapewnić mi rozrywkę. To świetnie. Spróbuję też grać w gry wideo dla rozrywki. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Może to być świetny sposób na relaks i dobrą zabawę. Dziękuję, Anna. Miłego dnia. Lekcja 29. Jak przygotowujesz się do egzaminów? Jak przygotowujesz się do egzaminów? Przeglądam swoje notatki i tworzę arkusze podsumowujące. Czytasz wszystkie swoje notatki. Przeglądam ważne punkty i kluczowe pojęcia. Jak tworzysz arkusze podsumowujące? Kondensuję informacje w zwięzłe i uporządkowane notatki. Czy używasz innych technik nauki? Robię też fiszki, aby zadawać sobie pytania na temat ważnych faktów. Uczysz się sam czy z innymi? Wolę uczyć się sam, aby zminimalizować rozpraszanie uwagi. Jak zarządzasz czasem nauki? Tworzę harmonogram studiów i dzielę go na łatwe do opanowania kawałki. Czy robisz przerwy podczas nauki? Tak, robię krótkie przerwy, aby odpocząć i naładować umysł. Jakieś wskazówki, jak zachować koncentrację podczas sesji naukowych? Uważam, że pomocne jest wyeliminowanie rozpraszania uwagi i znalezienie cichego otoczenia. A co z recenzją bliżej daty egzaminu? Przydzielam czas na testy rewizyjne i praktyczne w ostatniej chwili. Czy dobry sen odgrywa rolę w przygotowaniach? Tak, wystarczająca ilość snu pomaga mi lepiej zachować informacje. Dziękuję, Anna. Spróbuję wdrożyć niektóre z Twoich technik nauki. Witaj, John. Powodzenia w egzaminach. Życzę udanego dnia. Ty też, John. Ucz się dobrze. Lekcja 30. Czy jesteś zaangażowany w jakieś kluby szkolne? Czy jesteś zaangażowany w jakieś kluby szkolne? Tak, jestem częścią klubu artystycznego. Jakie działania prowadzi klub artystyczny? Organizujemy warsztaty artystyczne i wystawy. Czy masz jakieś konkretne role w klubie? Jestem odpowiedzialny za promocję naszych wydarzeń. Jak często spotyka się klub artystyczny? Spotykamy się raz w tygodniu po szkole. Czy są jakieś inne kluby, do których chcesz dołączyć? Rozważam dołączenie do klubu fotograficznego. Co przyciąga Cię do klubu fotograficznego? Lubię rejestrować chwile i odkrywać różne perspektywy. Czy są jakieś inne kluby, które Cię interesują? Interesuje mnie również klub ekologiczny i klub debaty. Wspaniale, że odkrywasz różne opcje. Tak, chcę poszerzyć horyzonty i próbować nowych rzeczy. Powodzenia w obecnych i przyszłych działaniach klubowych. Dziękuję, John. Cieszę się, że mogę być częścią tych klubów. Miłego dnia. Ty też, John. Uważaj.